Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii, ale nie do Laboratorium Metrologii dzisiaj zmierzamy. Chciałbym Was zabrać na wycieczkę do Laboratorium Wysokich Napięć, gdzie mój kolega, dr Józef Rerich, opowie Wam o tym laboratorium. Jakie jest jego wyposażenie, jakiego rodzaju generatory wysokich napięć są tam stosowane, jakie badania są wykonywane. Pokażemy Wam również bardzo ciekawy osprzęt, na przykład sondy oscyloskopowe na 100 kV. No i w końcu zagramy Wam również na generatorze Tesli, na cewce Tesli, jakąś przyjemną melodię pod koniec filmu. Zapraszam! Cześć. Nie przez problem, no nie przez problem. Zapraszam, proszę bardzo. Zapraszam do Laboratorium Wysokich Napięć. Cześć, dzień dobry, witam. Proszę, przedstaw się jeszcze raz może. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Józef Rerich, jestem pracownikiem Katedry Elektrotechniki, Elektroenergetyki AGH i chciałem Wam dzisiaj pokazać Laboratorium Wysokich Napięć. Właśnie, dwa słowa wstępu jakby. Gdzie się znajdujemy, jakiego rodzaju pola robocze tutaj występują, na co w ogóle w tej chwili patrzymy? Znajdujemy się w tej części laboratorium, w której możemy wytwarzać napięcia przemienne. To w tej części, którą Wam zaraz pokażę, są transformatory probiercze TP110 połączone w układzie kaskadowym, które mogą wytwarzać napięcia na poziomie nawet 250 kV. To jest pierwsza część. Również pokażę Wam tutaj generator GU400. To jest generator, który służy do wytwarzania udarów napięciowych, piorunowych, do testowania izolacji. A na koniec jeszcze zaprezentujemy transformator Tesli, który pracuje w naszym laboratorium, żebyśmy mogli zobaczyć, jak działa. Czyli chyba najbardziej, nazwijmy to, efektowna część takiej prezentacji. Tego zostawimy na koniec. Dobrze. I jeszcze zanim wejdziemy i konkretnie nam opowiesz o wszystkim, to może, żeby tak uzmysłowić naszym widzom, co to są w ogóle tak zwane wysokie napięcia? Napięcia możemy podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa to są napięcia niskie do 1000 V. Następnie mamy grupę napięć średnich do 35 kV i wszystkie napięcia, które są powyżej 35 kV, traktujemy jako napięcia wysokie. Czyli praktycznie dzisiaj będziemy mówić tylko o tych najwyższych napięciach, powyżej 35. My tutaj możemy testować w naszym laboratorium urządzenia na średnie i wysokie napięcie, także może tak jeszcze, żeby każdy wiedział, w Polsce stosujemy najwyższe napięcia przesyłowe 220 i 400 kV. Napięcie rozdzielcze to 110 kV, które również jest stosowane. To w mieście tutaj, jak ktoś się porusza i widzi słupy takie wysokie, to właśnie są napięcia 110 kV. Natomiast średnie napięcie w mieście jest już pod ziemią. Jasne, super. Prowadź proszę. No to zapraszam Was. Znajdujemy się w Laboratorium Wysokich Napięć. Wszystkie te urządzenia znajdują się w takich specjalnych klatkach, w takich polach probierczych. Dla naszego bezpieczeństwa one izolują nas od dostępu do tych urządzeń, jak również od pola elektrycznego. Widzimy tutaj te ekrany również od góry. One nas tutaj zabezpieczają przed wpływem pola elektrycznego, ale jak otworzę drzwi,
Tu jest końcówka, więc możemy do środka wejść bezpiecznie, nikomu się nic nie stanie. Zapraszam do środka. Dobrze, w takim razie proszę powiedz, na co patrzymy tutaj w tym miejscu? Tutaj znajduje się nasza kaskada transformatorów. To jest takie urządzenie, które składa się z 2 transformatorów TP110. Przy czym ten drugi transformator, jak widzimy, jest tutaj, znajduje się na takich izolatorach, ponieważ on jest na potencjale już wysokim. I to urządzenie wytwarza nam napięcia probiercze o częstotliwości sieciowej 50 Hz, tak jak mówiłem, o wartościach nawet do 250 kV. Więc tutaj tak naprawdę na górze, na tej armaturze wysokiego napięcia, tu już te wysokie napięcie się pojawia w tym miejscu i do tego miejsca możemy podłączać różnego typu układy izolacyjne, na przykład izolatory, takie jak ten, albo na przykład jakieś przekładniki, kable elektroenergetyczne i przeprowadzać badania. To urządzenie służy do dostarczania tak naprawdę napięcia takiego próbnego, którego zadaniem jest narażenie tej izolacji wysokonapięciowej na właśnie takie podwyższone napięcie próbne i w ten sposób możemy po prostu ocenić sprawność tej izolacji. Tak naprawdę podłączamy to urządzenie pod trochę wyższe napięcie po to, żeby sprawdzić, czy ono zachowuje swoje właściwości izolacyjne. Jeżeli przejdzie taką próbę, to próba jest pozytywna. Jeżeli nastąpi uszkodzenie, to niestety wtedy próba jest negatywna. W wielu przypadkach taka próba negatywna dyskwalifikuje urządzenie, ponieważ ono zostanie uszkodzone, ale tu akurat mamy takie urządzenie, które możemy przebijać, możemy dokonywać przeskoku na tym izolatorze w nieskończoność i on praktycznie jest niezniszczalny. Czyli tutaj mamy napięcie przemienne, tak, żeby jeszcze raz to podkreślić. Tak. O wartości maksymalnej. O wartości skutecznej 250 kV. No właśnie, o wartości skutecznej. Czyli generalnie, jeżeli mówimy o napięciach przemiennych, to mówimy o wartościach tutaj skutecznych, tak jak w klasycznej, powiedzmy, elektrotechnice niskich napięć. Przy czym jak my jako elektroenergetycy, kiedy mówimy o napięciach znamionowych sieci elektroenergetycznych, mamy na myśli napięcia międzyprzewodowe, więc na przykład napięcie 110 kV to jest tak naprawdę napięcie tam 64 względem Ziemi, więc my się posługujemy. Zawsze jak mówimy o napięciu, to mówimy o napięciach przemiennych, ale międzyprzewodowych. Dobrze, to w takim razie, czy mógłbyś pokazać teraz jakiś eksperyment, tak jak to badacie w trakcie zajęć, czy jeżeli są zlecone jakieś, powiedzmy, prace z zewnątrz, jak wygląda uruchomienie tego urządzenia, no i cała procedura pomiaru? Oczywiście. Pierwsze doświadczenie, jakie w ogóle Wam pokażę, to będzie po prostu zobaczymy łuk elektryczny. Zobaczymy łuk elektryczny między tymi 2 kulami. Ta kula znajdzie się pod napięciem, bo tu jest podłączona do tej armatury wysokonapięciowej, natomiast druga kula będzie uziemiona. No i pomiędzy tymi kulami zapali się łuk elektryczny. Łuk elektryczny ma bardzo dużą temperaturę, rzędu kilku tysięcy stopni Celsjusza, to jest zjonizowane powietrze, więc ono bardzo szybko będzie się unosiło do góry, ten łuk się będzie rozszerzał, rozchodził. Zresztą myślę, że lepiej będzie, jak Wam po prostu pokażę, niż opowiem. Więc żeby zacząć to doświadczenie, musimy opuścić to pole probiercze, ponieważ tu będzie za chwilę niebezpiecznie. Zamykam drzwi do naszego pola probierczego. Tu jest końcówka, która wtedy pozwala nam włączyć wysokie napięcie. Po otwarciu tych drzwi napięcie się wyłącza, więc załączmy napięcie i zobaczmy łuk elektryczny pomiędzy kulami. Dobrze, jakie będziemy mieć tutaj napięcie teraz? Tutaj będzie napięcie wyświetlane na tym wyświetlaczu w kilowoltach, ponieważ przekładnia tego układu wynosi 1000, więc to, co tu jest w voltach, tam tak naprawdę jest w kilowoltach. Dobrze. Zwiększymy napięcie, to będą jakieś pojedyncze kilowolty, wydaje mi się. Ja postaram się zrobić dla Was też przebitki w nocy. Dobrze, jakie było napięcie? Może jeszcze To raz? było napięcie około 10 kV, przy czym tu akurat wykorzystuję taką sytuację, że w momencie, kiedy ten prąd zaczyna płynąć, łuk elektryczny bardzo szybko rozszerza się i jego rezystancja rośnie, więc nie wyłącza się nam tutaj napięcie, bo normalnie w momencie, kiedy nastąpiłaby taka sytuacja, gdzie powstaje łuk elektryczny, to powinno nastąpić wyłączenie tego układu probierczego. Wtedy już niestety układ izolacyjny nie przechodzi próby. W przypadku takiego układu powietrznego to
ta izolacja jego się odtwarza, ale na przykład kabel elektroenergetyczny to jest już dla niego koniec. Dobrze, czy możemy teraz zmienić konfigurację i zobaczyć, w jaki sposób badacie izolatory? Oczywiście. Wchodzimy teraz do pola probierczego. Otwieram drzwi i następuje wyłączenie się końcówki, więc mogę wejść do środka. Biorę drążek elektroizolacyjny, ponieważ żeby mieć pewność, że tam nie ma żadnego dla mnie zagrożenia. Czyli teraz możemy dopiero bezpiecznie Możemy tam wejść i dotykać tych wszystkich elementów. Możemy wejść do środka. Teraz, żeby przeprowadzić następne doświadczenie, zwiększę tutaj odległość między tymi stylnikami. Mogę, że to zrobię w ten sposób. Ponieważ chciałem Wam pokazać teraz wyładowanie na tym izolatorze. To jest izolator na napięcie średnie, ale my możemy tutaj wytwarzać w dużo większe napięcia niż średnie, dlatego uzyskamy tutaj jakiś taki ciekawy efekt. Normalnie izolator jest uziemiony z tej strony, natomiast tutaj jest podłączona linia elektroenergetyczna, ale w naszym wypadku będzie trochę odwrotnie, ponieważ no, izolator wisi w dół, ale to zjawisko będzie symetryczne, więc nie ma to znaczenia. Tu podłączam uziemienie, żeby jeszcze uzyskać fajny efekt, to go może zmoczę. Nie? Dobrze, ale jeszcze zanim, może powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, tak? Do czego służy taki izolator i gdzie jest stosowany? Taki izolator służy do tego, żeby wytworzyć odpowiednią odległość między elementem, który jest uziemiony, a elementem, który będzie pod napięciem. On utrzymuje geometrię układu po to, żeby uzyskać odpowiednią wytrzymałość elektryczną. Ale generalnie jest stosowany w liniach napowietrznych, tak? Tak, to jest... W liniach przesyłowych, którymi jest przesyłana energia od, no, nazwijmy to ogólnie wytwórcy, do naszych domów, tak? Tak. To jest akurat na napięcie średnie, więc to jest dość niskie napięcie. Mam jeszcze tam większe izolatory, zaraz Wam pokażę. Dobrze. Izolator, jak widzimy, ma taką ciekawą konstrukcję, ponieważ to jest akurat izolator porcelanowy. Zmoczymy jego powierzchnię, żeby uzyskać ciekawy efekt. Takich efektów normalnie w elektroenergetyce nie widzimy na co dzień. Powierzchnia izolatora jest hydrofobowa, czyli ciężko ją zwilżyć, ale ja tutaj zastosuję wodę z mydłem, więc na pewno nam się uda. Po pokonaniu napięcia powierzchniowego powinno nam się udać zrobić fajne doświadczenie. Na jakie napięcie jest projektowany ten konkretny izolator? Ten izolator jest stosowany w sieciach 15-20 kV. Jego napięcie znamionowe wynosi około 40. Czyli tyle powinien tak naprawdę, no mówiąc potocznie, wytrzymać. Tak, ale wydaje mi się, że napięcie, na pewno napięcie probiercze czy to próbne jest dużo wyższe. Zresztą spróbujmy. Dobrze, to wychodzimy. Teraz zwiększę napięcie i zobaczymy, co się tam będzie działo na powierzchni izolatora. Zobaczcie zresztą sami. Coś słychać? Co my słyszymy? To jest ulot elektryczny oraz takie wyładowania częściowe, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, zmoczyłem ten izolator celowo, żeby właśnie taki efekt uzyskać. Normalnie, gdy zobaczycie coś takiego na słupie w sieci elektroenergetycznej, to jest oznaka, że trzeba się oddalić. Ale to jest taki dźwięk, który chyba wszyscy kojarzą, szczególnie zimą, prawda? Tak, ale Czyli to jest podobne zjawisko? to jest inne zjawisko, bo tu już dochodzi do przeskoku. No Natomiast tak, było przebicie, ale mówię o tym wyładowaniu takim chyba niezupełnym wcześniej. to są wyładowania niezupełne, ulot elektryczny. Tak, to słychać często w liniach właśnie w zimie. Dlaczego? W zimie jest większa trochę wilgotność powietrza i te przewody są bardziej narażone na różne zabrudzenia, na przykład na szać czy na jakieś inne zjawiska, które powodują, że to bardziej słychać. Nawet czasami widać to w postaci takiej niebieskiej, takiej fioletowej poświaty. To jest zjonizowane powietrze. Dobrze, zobaczmy. Mamy 10 kV. 10 kV. No na razie mało, nie? To jest 29.
przy 60 60 kV. nastąpiło przebicie, tak? Ale widzimy, że izolator się wysusza, bo ta woda cały czas przez nią płynie prąd, więc ona się nagrzewa i szybko paruje, więc za chwilę izolator się praktycznie całkowicie wysuszy. No tak. My tu tak naprawdę sprowokowaliśmy tą sytuację, bo widzimy, że ten łuk elektryczny ma inny kolor trochę niż zwykle. Normalnie jest niebieski, a tu jest taki pomarańczowy. Okej. Super. Oprócz zastosowania oczywiście dydaktycznego, prawda? Bo pewnie studenci sobie takie eksperymenty tutaj robią. Czy, nie wiem, wykonujecie takie badania dla przemysłu, albo jak takie badania wyglądają? Co tutaj można jakby badać w tym zakresie? Możemy prowadzić różnego typu próby napięciowe. Tak naprawdę w tym stanowisku możemy wytwarzać, tak jak mówiliśmy, napięcia przemienne do 250 kV, więc większość urządzeń takich jak przekładniki, na przykład elektroenergetyczne, czy jakieś odcinki kabli możemy badać w tym stanowisku, chociaż z kablami jest o tyle problem, że one mają dużą pojemność, względnie dużą pojemność i to powoduje pewne problemy przy napięciu przemiennym, ale jesteśmy w stanie również wytwarzać napięcia stałe. Mamy takie rozwiązania, mamy prostowniki jednopołówkowe, które potrafią wyprostować takie napięcie nawet na poziomie właśnie 200 kilkudziesięciu kilowoltów. Możemy uzyskać takie napięcie stałe, które jest już, to już są zupełnie inne doświadczenia, bardziej niebezpieczne, bo jak wiemy, kondensatory przechowują tą energię w sobie, więc już nie jest tak. Jest bardzo ciekawie, na pewno jest bardzo ciekawie, natomiast jest trochę bardziej niebezpieczne. Dobrze. To w takim razie gdzie zmierzamy dalej? Myślę, że teraz powinniśmy się udać do naszego generatora udarowego i zobaczyć, w jaki sposób wytwarzamy udary napięciowe. Okej, a zatem generator udarowy, 1,2 mikrosekundy, 400 kV. Chodźmy. Dobrze, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Powiedz proszę, co tutaj się znajduje i do czego służy? Znajdujemy się tak naprawdę w klatce Faradaya, czyli takim miejscu, które odizolowuje to urządzenie od od całego świata tak naprawdę. Ponieważ to urządzenie to jest generator udarów napięciowych piorunowy GU400. Czyli takie urządzenie, które wytwarza udar napięciowy, to jest taki przebieg, który jest znormalizowany przebieg, który powinien odpowiadać przepięciom, jakie powstają podczas uderzenia pioruna w różnych urządzeniach elektroenergetycznych. No i ten generator, jak widzicie, znajduje się tutaj. To jest takie dość duże urządzenie zbudowane w układzie Marksa, czyli to jest taki generator udarowy, wysokonapięciowy. Jego schemat możemy zobaczyć tutaj na tej planszy. Składa się z transformatora prowiewczego, który wytwarza napięcie przemienne. To napięcie następnie jest prostowane i przez rezystor ładujący dostarczane do generatora. To jest ten transformator. On się znajduje tutaj. Następnie mamy 4 kondensatory główne generatora. Te kondensatory ładowane są przez te rezystory RO. Po pewnym czasie napięcie na wszystkich tych kondensatorach osiąga jednakową wartość i następuje przeskok na tym iskierniku. Ten pierwszy iskiernik ma nieco mniejszą odległość pomiędzy kulami niż te 3 pozostałe. Dzięki temu na tym pierwszym następuje przeskok jako pierwszy. Następuje przeskok, zaczyna płynąć prąd. Na początku ten prąd jest bardzo duży, bo kondensator zostaje zwarty praktycznie, więc następuje zwarcie do ziemi. I tutaj to napięcie, które znajdowało się w tym miejscu, przenosi się praktycznie do tego miejsca, sumuje się z napięciem na kondensatorze C2 i ta sytuacja się powtarza tak 4 razy. Dzięki temu na wyjściu tego generatora w tym miejscu uzyskujemy napięcie na poziomie 400 kV, maksymalne napięcie. Oczywiście to urządzenie ma pewną sprawność, również ona wynosi 90%, dlatego wynika to ta sprawność stąd, że do działania tego generatora te prądy muszą tutaj zacząć płynąć w tym obwodzie, no i część energii się traci, ale tylko część, 90% energii zostaje wykorzystana do wygenerowania udaru. Tutaj w tym miejscu pojawia się ten sygnał i następnie jest kształtowany poprzez kondensator czołowy. To jest kondensator, który ma za zadanie spowodować, aby ten przebieg miał odpowiedni kształt. Czyli 400 kV, czyli bardzo dużo. Czy to ustawienie tego generatora pionowe
jest uzasadnione właśnie tym wysokim napięciem, to znaczy, że na górze tej kaskady mamy te 400 kV, w związku z tym jakby ten ostatni człon jest dalej od ziemi, tak to obrazowo powiedzmy, niż ten pierwszy, gdzie to napięcie jest mniejsze. Czy to tak działa? Tak naprawdę dwa czynniki powodują, że on wygląda właśnie w ten sposób. Jeden to jest właśnie to, co mówisz, że te napięcie im wyżej, tym jest większe i te odległości izolacyjne muszą być dużo większe. Więc od ziemi, jak i od tych ścian wszystkich tutaj z boku musimy zachować odpowiednie odstępy. A druga rzecz jest taka, że tutaj płyną bardzo szybko zmienne pojawiają się bardzo szybko zmienne przebiegi, bardzo szybko się ten prąd zmienia. Więc musimy skompaktować te urządzenia do takiego stopnia, żeby indukcyjności, które tu powstają, były jak najmniejsze, ponieważ szybkie narastanie prądów powoduje, że te indukcyjności nam tutaj niestety powodują. No właśnie, dodajmy też jakby punkt odniesienia dla naszych widzów, żeby też wyobraźnia zadziałała. Mówimy tutaj o wyładowaniach takich analogicznych, podobnych, z jakimi mamy do czynienia w przypadku uderzenia piorunu. Tak. Tak naprawdę mamy do czynienia z przebiegami, które występują w urządzeniach po uderzeniu piorunem. Okej. Ale to są, gdy uderza piorun, to są napięcia rzędu kilku megawoltów, dlatego tutaj urządzenia muszą spełniać pewne warunki, żeby po prostu działały w takiej skali. Tak. No dobrze, no to pewnie czeka nas ciekawa prezentacja. Chodźmy na zewnątrz i zobaczmy. Okej, teraz wygenerujemy udar napięciowy piorunowy, który powinien spowodować powstanie przeskoku na iskierniku zewnętrznym, który możecie zobaczyć tutaj, widać go przed nami. Tak, czyli to są te dwie kule o 750 cm. Tak, i dobrze. Mam nadzieję, że będzie to widać. Natomiast powiedz w praktyce, do czego taki generator się stosuje? Generator udarowy stosuje się do badania układów izolacyjnych urządzeń pod kątem wytrzymałości udarowej. Każde urządzenie elektroenergetyczne na napięcie średnie, wysokie musi być zbadane właśnie pod kątem wytrzymałości statycznej, czyli takiej napięciem 50 Hz oraz udarowej takim udarem właśnie piorunowym 1,2 na 50, który możemy generować właśnie w tym generatorze. No i takie kompleksowe badanie, kompleksowa próba napięciowa składa się z dwóch takich elementów właśnie. Super. Rozumiem, że Ty musisz udać się do innego pomieszczenia, żeby ten generator włączyć. Ja zostanę tu na dole, no i spróbuję coś nagrać dla naszych widzów. Dobrze. Zobaczmy. No, było to efektowne, natomiast sam przeskok był bardzo krótki. Jakiego rzędu czasy tutaj występują? Tak naprawdę, jak patrzy się tam na górze, mamy taką możliwość podejrzeć ten przebieg udarowy. Można zobaczyć na oscyloskopie, dzięki temu właśnie dziennikowi napięcia, który tam widzieliśmy na schemacie, możemy zobaczyć ten przebieg. To taki przebieg wygląda w taki sposób, że w momencie, kiedy następuje przeskok na tych kulach, na tym iskierniku kulowym, to jest ucięcie takiego udaru. To są, przypuszczam, ułamki mikrosekund. Więc to bardzo duży prąd w tym czasie płynie w bardzo krótkim czasie, dlatego słyszymy taki piorun. No właśnie, skąd to, co słyszymy? Taki huk. Bardzo szybko zmienia się prąd, bardzo szybko jest to bardzo duża zmiana ciśnienia po prostu występuje i w ten sposób to słyszymy jako taki grom. Bardzo duży prąd w krótkim czasie powoduje, że to powietrze, które tam się jonizuje, nagrzewa się, ono się bardzo szybko rozpręża i to jest właśnie ten huk. Zresztą tak samo jest w przypadku pioruna. Dokładnie. Dobrze, zauważyłem tutaj parę takiego ciekawego, kilka elementów ciekawych z sprzętu. Czy mógłbyś dwa słowa powiedzieć na temat sond pomiarowych, które używacie? Oczywiście. Mam tutaj przygotowane kilka ciekawych sond. Większość osób kojarzy sondy oscyloskopowe w takiej postaci, czyli sonda oscyloskopowa na napięcia niskie. No tak, oscyloskopu. myślę, że widzowie kanału Metrologia doskonale. Właśnie dlatego je przygotowałem, bo wiem o tym, że Piotrek nieraz pokazuje takie rzeczy. Natomiast jeżeli... Tutaj chyba trochę inny kaliber. Tak, no bo jeżeli są wyższe napięcia, większe napięcia, to są i większe sondy.
Dla przykładu mam tutaj sondę oscyloskopową na napięcie 15 kV. To jest sonda oscyloskopowa? Wygląda bardzo podobnie, tak, to jest sonda oscyloskopowa, wygląda bardzo podobnie, też ma tak samo przewody, które podłączamy do oscyloskopu, które możemy sobie uziemić tą sondę. Oczywiście to jest, nawet musimy, w przypadku sond na wysokie napięcie to jest kwestia życia i śmierci czasami, więc nie ma żartów. Jak gdzieś jest napisane przy wysokim napięciu, że musi być uziemione, to musi być. No i tak widzimy, sonda oscyloskopowa wygląda na napięcie, to jest na napięcie 15 kV. Czyli drugi koniec tej sondy, jakbyś mógł jeszcze pokazać, to jest zwykły wtyk BNC, tak? BNC, czyli możemy się podłączyć do oscyloskopu. Podłączamy do oscyloskopu. Klasycznego I możemy, oscyloskopu. tak, i możemy zobaczyć, jak wygląda taki przebieg. I jakie jest tłumienie takiej sondy? Ta sonda ma tłumienie 100 akurat, tak. Okej. Ale jeszcze chyba masz coś Ale jeszcze większego. mam coś większego. Chociaż nie, tamta chyba też ma 1000, a ta ma też 1000. Zobaczcie, tu mam taką sondę oscyloskopową już na napięcie 35 kV, przepraszam, 20 kV DC, 40 kV w piku. No i tak wygląda taka sonda. Tłumienie 1000. Takie sondy już nie mają przełącznika, że można tam sobie przełączać. Nie? Tłumienie jest po prostu tłumienie na stałe. No i również możemy podłączyć do oscyloskopu taką sondę. Przy czym tutaj mamy taką skrzyneczkę, w której są te wszystkie obwody, którymi możemy tak naprawdę skompensować tą sondę. Powinniśmy to robić tak naprawdę, ponieważ to już jest bardziej skomplikowane urządzenie. No i tak jak poprzedni, w każdym przypadku możemy również ją podłączyć do oscyloskopu i mierzyć za pomocą takich sond napięcie. Jest to o tyle fajne, że taką sondą te przyrządy, które normalnie stosujemy do pomiaru napięć, one nam pokazują wartość napięcia, a tu możemy zobaczyć przebieg. Czyli to, co jest dla nas elektroenergetyków, elektryków czy metrologów najważniejsze, bo możemy wtedy zobaczyć, jak taki przebieg wygląda. Czy jest zniekształcony, czy na przykład zawiera wyższe harmoniczne. Mamy taki sprzęt. Niesamowite. Teraz nie będziemy wykonywać takich pomiarów, ale jeżeli widzowie się zainteresują tym tematem, to może kiedyś będzie okazja, bo ja też chętnie zobaczę. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda taki pomiar. Ale chyba, jeszcze sobie przypomniałem, że to chyba jeszcze nie jest wszystko. Mamy jeszcze większe sondy, ale jeżeli będziesz, Piotr, kiedyś zainteresowany, zapraszam, możemy pomierzyć coś więcej. Jeżeli napięcia są już naprawdę wysokie, to musimy również wymierzyć i wtedy stosujemy inne sondy. Ja zawsze mówię, to jest sonda oscyloskopowa, tylko że taka większa i nie przypomina sondy, ponieważ jest tak naprawdę takim urządzeniem już bardziej, no nie jest takim mobilnym urządzeniem jak sonda, ale też zobaczmy na zacisk ground, który odpowiada temu przewodowi, którym się uziemiamy. Z drugiej strony mamy tutaj wyjście output, które podłączamy na przykład do oscyloskopu, możemy podłączyć i to jest tak naprawdę dzielnik napięcia. To jest przyrząd, który służy do pomiaru napięcia. On ma tłumienie 10 000, więc już jest duże tłumienie. Wykonanie takiego dziennika już nie jest takie łatwe, ponieważ tutaj rozkład napięcia na tym dzienniku, na tym rezystorze w środku ma 700 MΩ. Bardzo często jest nieliniowy, dlatego tutaj bardzo dużo zabiegów trzeba zrobić, żeby ten rozkład napięcia na tym dzienniku był liniowy. I dlatego takie urządzenia już nie są takie tanie i dostępne. No właśnie, zapomniałem zapytać, te sondy, które pokazywałeś wcześniej, jaki to jest rząd wielkości, jeśli chodzi o cenę? Ta żółta kosztuje około 1500 zł, natomiast ta druga szara to jest już kilkanaście tysięcy. A ta? Takie coś to kosztuje około 40 000 złotych, więc... Okej, czyli cena jest adekwatna do gabarytów. No ale niestety nie rośnie liniowo, nie? To jest bardzo ciekawe urządzenie, zresztą każda z tych sond wysokonapięciowych ma jedną taką przypadłość, że już tutaj ten rozkład przy niskich napięciach nie bierzemy pod uwagę tak naprawdę wpływu pól elektrycznych, a tutaj już musimy brać pod uwagę takie rzeczy. I na przykład w przypadku sond oscyloskopowych bardzo często się dzieje w ten sposób, że zdarzają się takie przypadki, że na przykład jak ją gdzieś umiejscowimy w jakiś sposób taki, że gdzieś tutaj jest blisko uziemienie, no to ona może wtedy nie tak do końca prawdę pokazywać, bo ten rozkład raczej napięcia na sondzie się może zaburzyć. W tej chyba tak już nie jest, natomiast w takim dzienniku mogą takie rzeczy się dziać, ponieważ tutaj z racji tego, że to jest urządzenie wysokonapięciowe, nie możemy zastosować ekranu. Tu nie może być ekranu, to jest materiał izolacyjny, w środku jest olej, bo to wszystko oczywiście musi pracować przy wysokim napięciu, więc jest
izolowane również olejem. No tak, ale oprócz pomiarów oscyloskopowych, to sonda, nazwijmy to, umożliwia również pomiar taki, jaki możemy sobie wyobrazić wykonywany multimetrem, tak? Tak, można powiedzieć, że to jest taki multimetr. Multimetr na napięcia rzędu kilowoltów. Popatrzcie. Mamy dwa zakresy, na 20 kV oraz na 200. Możemy mierzyć różne wartości, tu na przykład RMS, wartość średnią napięcia stałego i przemiennego, wartość szczytową, tętnienie napięcia na przykład. No, możemy również klasyczne podejście, czyli wartość maksymalna przez pierwiastek 2, wartość maksymalną. No więc No popatrzcie, czyli dokładnie to, co w wielu filmach o multimetrach mówię, tak? Czytam też, jak mówiłem, o wartości skutecznej, czyli pik przez pierwiastek z 2, RMS, pik DC i nawet tętnienie, tak? Dobrze rozumiem? Tak, to są tętnienia. Ciekawe. No, z chęcią bym zobaczył schemat takiego multimetru na kilkaset kilowoltów, ale to myślę też temat nie na dzisiaj. Okej. Jeżeli jesteś zainteresowany, ja już to kiedyś rozbierałem serwisując, więc możemy zajrzeć jeszcze raz. Sprawdzimy, czy wszystko w porządku. Dobrze, no to chyba została nam do pokazania ostatni element, o którym wspominaliśmy na początku, tak? Czyli Transformator Tesli. słynny transformator Tesli. Grający, Prowadź. więc zapraszam Was do środka. Transformator Tesli, tutaj widzimy, zobaczcie, jest zasilany napięciem trójfazowym, czyli jak jest trójfazowe urządzenie, to znaczy, że chyba jednak ma większą moc niż normalny transformator. No dobrze, chyba tak, no wszyscy, pewnie większość słyszała po pierwsze o panu Tesli, a po drugie właśnie o transformator czy cewka Tesli, bo to różnie, wymiennie, tak? Trudno mi powiedzieć, nie wiem, czy to jest wymienne, no my na niego mówimy transformator, z racji tego, że uważamy, że działa jak transformator, natomiast... No tak. Z tego co wiem, mamy tutaj dwa uzwojenia, tak jak w klasycznym transformatorze, pierwotne i wtórne. Natomiast przyznam szczerze, że zasada działania tego transformatora, czy zasada wytwarzania wysokiego napięcia, no jest dla mnie troszkę niejasna. Jakbyś mógł też widzom opowiedzieć nieco. Klasyczny transformator zawiera w sobie rdzeń ferromagnetyczny, który sprzęga nam te dwa uzwojenia ze sobą, więc prowokujemy poprzez rdzeń ferromagnetyczny te linie sił pola, żeby one sobie istniały w tym rdzeniu. Dzięki temu kontrolujemy to, którędy się ten strumień przebiega. No więc możemy tak zrobić, żeby po prostu sprzęgać te dwa uzwojenia ze sobą. W przypadku transformatora Tesli, który pracuje przy dużo wyższych częstotliwościach, już jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj rdzeń ferromagnetyczny nie brałby w ogóle udziału w tych zjawiskach. Przy tych częstotliwościach rdzeń nie ma znaczenia tak naprawdę, więc jego tutaj w ogóle nie ma. Posiada ten transformator dwa uzwojenia, tak jak wspomniałeś wcześniej, uzwojenie pierwotne oraz uzwojenie wtórne, więc właściwie wygląda jak transformator. Uzwojenie pierwotne pracuje w rezonansie z tym kondensatorem, który możemy zobaczyć tam na dole, ten biały kondensator, ta bateria właściwie kondensatorów, który tam się znajduje na dole. A cały układ tam po tej dolnej stronie sterowany jest poprzez klucz taki elektroniczny IGBT, który znajduje się tutaj na tym radiatorze, więc widzimy ten radiator nie bez powodu jest taki duży, bo ta moc tutaj jest bardzo duża przełączana. Kondensator wraz z tym uzwojeniem oczywiście stanowi jakiś obwód rezonansowy. Teraz wystarczy tylko dopasować tą częstotliwość przełączania do tej częstotliwości rezonansowej, aby uzyskać no właśnie efekt rezonansu. I teraz klucz w tym... To jest obwód równoległy? Ten obwód jest równoległy, tak. Czyli 1/2 pi pierwiastek z LC. Tak, to jest rezonans prądów tutaj. Okej. No i teraz następuje transformacja tej energii z dolnego uzwojenia do górnego. Kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby obwód wtórny, który tutaj się znajduje, czyli ten obwód szeregowy w tym wypadku, tak? No tu mamy... Tak, właściwie trudno powiedzieć, czy on jest szeregowy, czy równoległy, ponieważ pojemność stanowi ten torus wraz z całym tym otoczeniem tu w laboratorium. Więc ciężko powiedzieć, czy on jest szeregowy, czy równoległy.
Mówisz o uzwojeniu wtórnym. Ja mówię tak, o uzwojeniu wtórnym, czyli o tym torusie. On tutaj stanowi pojemność względem całego tego otoczenia. No, nie wiem, jaką on ma pojemność, nie sposób to zmierzyć tak naprawdę. Natomiast co jest kluczowe, da się zrobić tak, że dobiera się po prostu częstotliwość rezonansu po stronie pierwotnej po to, żeby uzyskać taką samą częstotliwość jak częstotliwość rezonansowa tego uzwojenia wtórnego wraz z tym torusem. I w ten sposób uzyskujemy transformator. Czyli stąd te 75 stąd te kHz. 70, tam około 7, nie wiem dokładnie nawet ile ta częstotliwość wynosi, około 70 kilku kHz. No i transformator w ten sposób działa, że po prostu ten strumień magnetyczny zamyka się przez powietrze tak naprawdę. Przez powietrze sprzęga się to uzwojenie z tym dolnym uzwojeniem, a że przekładnia zwojowa jest gigantyczna, bo zobaczcie, tu jest raz, 2, 3, 4, 5 zwojów, a tu jest, już nie pamiętam nawet dokładnie ile, 1800 ileś zwojów. No więc dochodzi do transformacji. No więc na tym torusie tu pojawiają się napięcia gigantyczne, rzędu setek kilowoltów. Tak naprawdę my oceniamy, że to jest około 700 kV. Przy częstotliwościach rzędu właśnie 770 kHz ta wytrzymałość elektryczna powietrza jest niższa niż dla 50 Hz. No przez to efekty są znacznie ciekawsze. To może tutaj zróbmy cięcie i zobaczmy, jak działa i jakie efekty wywołuje, a potem wrócimy jeszcze do rozmowy. Teraz mamy coś specjalnego i chyba efektownego, co też tutaj pokazujecie, kiedy różne wycieczki przychodzą do laboratorium, czy to ze szkół, czy przedszkoli, bo nawet chyba takie kiedyś widziałem, jak również ostatnio na Nocy Naukowców mieliśmy okazję obserwować. No właśnie, co mieliśmy okazję obserwować? Ten transformator tak naprawdę wytwarza takie wyładowania o określonej częstotliwości. Możemy go w odpowiedni sposób sterować, w taki sposób, że na przykład możemy zmieniać częstotliwość pracy częstotliwość tych impulsów, które się pojawiają. Czy to są takie wyładowania, które powodują właśnie ten efekt dźwiękowy. Tak jak w generatorze udarowym mówiliśmy wcześniej, powstaje wyładowanie, które powoduje szybką zmianę ciśnienia powietrza. To słyszymy jako taki wybuch, nie? Pojedynczy. Natomiast tutaj wysyłając poszczególne te paczki impulsów możemy sterować, możemy tak naprawdę wywołać efekt takiego dźwięku, nie? Czyli możemy uzyskać jakieś częstotliwości. Teraz poprzez odpowiednie sterowanie tymi paczkami impulsów możemy nawet coś zagrać. Muzykę na przykład. Co zaraz Wam pokażemy. No, rzeczywiście było to bardzo efektowne. Jak rozumiem, obserwowaliśmy wyładowania niezupełne tutaj, tak? Więc moje pytanie brzmi, czym to się różniło od wyładowań takich zupełnych, które chociażby w tym generatorze wcześniej obserwowaliśmy? Tak naprawdę obserwowaliśmy wyładowania zupełne i niezupełne. Te zupełne to były to takie jasne, które zamykają się do elementów uziemionych, czyli jak już zaczyna płynąć prąd do elementów uziemionych, to mamy... Czyli tutaj z tego, no, powiedzmy drutu, tak? To co wcześniej... Z końca drutu mieliśmy takie wyładowania bardzo jasne, które dosięgały tej Tak, to ściany. były wyładowania zupełne. Tak, to były wyładowania zupełne. Natomiast jeszcze mamy do czynienia również z wyładowaniami niezupełnymi,
Czyli to są takie wyładowania, które nie powodują zwarcia elektrod. Powodują natomiast powstawanie wyładowań wokół przewodnika. To zjawisko polega na tym, może pokażę tu na przykładzie, że jeżeli mamy przewodnik, no to na przewodniku linie sił pola muszą zacząć się zawsze pod kątem prostym, ponieważ no tak działa fizyka. Teraz, jeżeli przy pewnym napięciu nie występują te wyładowania, to jeżeli sprawimy, aby ten przewód był cieńszy, to te wszystkie linie sił pola muszą zacząć się również pod kątem prostym, ale dużo bliżej siebie, co spowoduje, że wokół tego przewodnika powstaje taka strefa, taka przestrzeń, w której natężenie pola jest dużo większe niż wytrzymałość elektryczna powietrza i w ten sposób w tej przestrzeni powstają właśnie wyładowania niezupełne. Tylko w tej przestrzeni. Tam, gdzie wytrzymałość elektryczna już jest wystarczająca, to one się kończą. To możemy czasami zobaczyć właśnie w liniach elektroenergetycznych, o czym mówiłeś wcześniej. Kiedy wokół przewodników pod napięciem powstaje taka poświata fioletowa, która powoduje, że widzimy wręcz te wyładowania. Bardzo często je słyszymy właśnie, jak czasami ktoś idzie pod linią elektroenergetyczną, można usłyszeć wyładowania niezupełne. Bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle interesującą wycieczkę, no i przede wszystkim podzielenie się ogromem wiedzy w tym zakresie. Ja ostatni raz z wysokimi napięciami miałem do czynienia pewnie na studiach dawno temu, nie wiemy ile. Było to dla mnie bardzo interesujące, ekscytujące, myślę, że dla naszych widzów również, także dzięki serdeczne. Jest tutaj dużo jeszcze innych rzeczy do pokazania na pewno, jeżeli tylko będzie zainteresowanie, to ja z chęcią wrócę do tego laboratorium, bo jest to bardzo ciekawa dziedzina elektrotechniki, a w zasadzie energetyki. Tak? Energetyki, elektroenergetyki. Zapraszam Cię, Piotrek, jeżeli będziecie zainteresowani oczywiście, to nasze drzwi zawsze są otwarte. Super. Dzielić się wiedzą to jest fantastyczna rzecz. Super. I zapraszamy też Was na Noc Naukowców. Co prawda dopiero się odbyła we wrześniu. No więc zresztą byłem tutaj z widzami z Krakowa, ale za rok we wrześniu, jeżeli macie ochotę zobaczyć to i inne laboratoria Akademii Górniczo-Hutniczej, no to zapraszamy, a Józef na pewno też podzieli się z Wami swoją wiedzą. Zapraszam. Dzięki. Dziękuję również. Do zobaczenia.